Rutus Atrex i oprogramowanie BASIC. Zapraszam. Rutus Atrex i oprogramowanie BASIC. BASIC to oprogramowanie stworzone specjalnie dla początkujących użytkowników. Ciekawe funkcje zaawansowanego detektora zamknięte w kilku bardzo mocnych i prostych programach. Jeżeli jesteś początkującym poszukiwaczem, ale jesteś wnikliwy, to Atrex z oprogramowaniem BASIC pozwoli Ci poznać przygodę, jaką jest poszukiwanie z wykrywaczem wielotrybowym. Po prostu uruchom oprogramowanie BASIC w wykrywaczu Atrex. Po włączeniu detektora wykrywacz poprosi Cię, abyś podniósł sondę do góry i nacisnął spust. W tym momencie odbywa się balansowanie sondy, po którym jest ona przygotowana do pracy. Gotowe. Co widzimy na ekranie? Wykres i numeracja ID wykrytego obiektu. Żelazo zasady będzie pojawiało się w przedziale -90 do 0, a od 1 do +90 metale kolorowe. Otrzymamy też numeryczną informację w polu identyfikacji. Przyjmuje się, że identyfikacja wykrywaczy metali działa najbardziej optymalnie dla obiektów małych, leżących pojedynczo i nie na skraju zasięgu. Warto wiedzieć, że cała masa innych czynników wpływa na poprawną identyfikację, m.in. samo doświadczenie operatora. Niemniej jednak warto pouczyć się, o co chodzi w wykrywaczach metali i ich identyfikacji. Na końcu filmiku podam link do moich poradników dla tych wnikliwych. Na ekranie zobaczymy też poziom naładowania baterii oraz informacje, czy pracujemy na głośniku, czy na odbiorniku słuchawkowym. Pod palcem mamy pinpoint, dzięki czemu możemy namierzyć obiekty, sprawdzać ich wielkość oraz głębokość. Wiedząc, gdzie znajduje się środek sygnału, możemy poprzez wypunktowanie takiego obiektu uzyskać lepszą jego identyfikację. Po naciśnięciu środkowego przycisku Enter mamy czułość detektora oraz dyskryminację. Przesuwając skalę dyskryminacji w prawo, możemy dyskryminować dźwięki od obiektów, np. żelaznych. W tym celu wycinamy cały przedział od -90 do 0. Jedynie w programie Park pozostawiliśmy mocno ściszony dźwięk żelaza tylko po to, aby operator wiedział, jak mocne zagęszczenie sygnału znajduje się w terenie, w którym prowadzi poszukiwania. Masz do wyboru kilka gotowych programów. Plaża. Ten program włączamy wszędzie tam, gdzie występuje woda, ale równie dobrze sprawdzi się w terenach, gdzie leży dużo koksu lub szlaki. Las. To program, gdzie użytkownik wchodzi w świat detektora wielotrybowego. Tu działają dwa tryby w jednym momencie. Stale pracujący All-Metal informuje nas o wielkości, głębokości, a także o kształcie obiektu metalowego, a tryb dynamiczny informuje nas osobnym dźwiękiem, czy obiekt jest z metalu kolorowego, czy jest bardziej żelazem. Park. To gotowy program z identyfikacją obiektów przygotowany w tereny zaśmiecone. Tam, gdzie obiektów metalowych leży bardzo dużo, nawet co kilka centymetrów. W tym programie detektor działa bardzo szybko, a jego zaletą jest bardzo mocna separacja sygnałów. Pole. Z kolei ten program przygotowany został w tereny mniej zaśmiecone. Detektor działa nieco wolniej, co z kolei przekłada się na większy zasięg. All-Metal z identyfikacją. Dość prosty i ciekawy program do poszukiwań wszystkich metali, bez ich dźwiękowego rozróżnienia. W programowaniu BASIC mamy również małe menu. Kasowanie szumu. Jeżeli poruszasz się w terenie, gdzie znajdują się domy, słupy energetyczne lub chodzisz często ze znajomymi na kilka wykrywaczy, to może się okazać, że czasem na wysokich czułościach wykrywacz słyszy różne nadajniki. Warto wtedy zwiększyć poziom i dać kasowanie szumu na przykład na 3 lub 4. Głośność. Tu mamy skalę do 30. Tony. Bardzo ciekawa funkcja. Tony monety 1. W tym ustawieniu wszystkie obiekty metalowe słyszymy jako jeden dźwięk. Tony monety 2 delikatnie zwiększają skalę dźwięku. Monety 3 jeszcze wyżej podwyższają dźwięki metali kolorowych. Natomiast relikty 1 służą do rozdziału
czyli do poszukiwania w rozróżnieniu. Osobny dźwięk mamy dla żelaza i osobny dla koloru. W relikty 2 mamy podział. Osobny dźwięk na żelazo, osobny dla mniej przewodzących kolorów, takich na przykład jak drobna folia, i wyższy ton dla obiektów wyżej przewodzących. Oraz relikty 3, tak zwany multiton. Nadajnik. Jeżeli posiadamy specjalny odbiornik, do którego możemy podłączyć swoje ulubione słuchawki na małego jacka, to transmisja odbywa się pomiędzy wykrywaczem a odbiornikiem. Bezprzewodowo i co najważniejsze, bez opóźnień. Do wyboru mamy też język angielski. Mamy wybór podświetlenia oraz Wi-Fi, dzięki któremu możemy zmieniać oprogramowanie lub je aktualizować. Strojenie do gruntu. Wykrywacz cały czas działa, będąc ustawiony w gruncie fabrycznym, natomiast istnieje możliwość dostrojenia go do gruntu. Odnajdujemy czyste miejsce, najlepiej na pinpoincie, tu naciskamy strojenie do gruntu i postępujemy według obrazków. Krok pierwszy. Balansowanie sondy. Podnosimy sondę do góry z dala od innych wykrywaczy i metali i naciskamy spust. Po czym zbliżamy do gruntu 5 razy. Gotowe. Pamiętaj, w każdej chwili możesz przejść na oprogramowanie Advance. Nawet tylko na chwilę, by się czegoś nowego pouczyć. By w końcu wejść na wyższy poziom. Pozdrawiam. Saper. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.